43 minuty i 17 sekund. Tyle wynosiła granica, którą chciałem przekroczyć w Poznaniu. Rekordowa dziesiątka nad Maltą to bieg, w którym liczy się tylko jedno – walka z własnym rekordem. Na tej trasie każdy zakręt i każdy podmuch wiatru przy jeziorze ma znaczenie. Zaryzykowałem mocne tempo, by sprawdzić, czy jestem dziś najszybszą wersją siebie. Czy misja zakończyła się sukcesem? Sprawdźcie sami. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. I to jest, proszę Państwa nawet, bo jest tutaj relacja live. Biuro zawodów i tutaj masz stanowiska, widzisz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Mam 9. Ty masz 9, to ty tam masz odbiór. Ja mam stanowisko numer 6, czyli tu. Cześć. I to z tego względu tutaj w tych stanowiskach odbiera się pakiety setowe, a tutaj ktoś mnie zaczepia już. Cześć. Przerywasz transmisję. Przerywam transmisję live. Takie dość małe biuro zawodów, nie? W sumie tylko pakiety i tyle, ale też z drugiej strony na zewnątrz jest dużo jakichś stanowisk dookoła Malty z różnymi ciekawymi rzeczami. Także coś tam jest. A tu co jest? To jest chyba szatnia jakaś. Dobrze wyjdzie dobry, potrzebny będzie. No. A tu jest szatnia? Czy co tu jest? A nie, to jest druga część po prostu biura, bo to jest druga część tego pomieszczenia. Idziemy na dwór chyba, nie? Tutaj, proszę Państwa, ściągawka odnośnie stref startowych A, B, C, D, E. Ja w zielonej, tutaj ładnie, bo będę troszkę szybko machał nogami. A ja B. Marta W. Ona też będzie szybko machać nogami, ona bardziej dokładnie będzie się biegać. Tak. Ja czekam na zewnątrz przy wyjściu. Ja się tak przygotowywałam. Mocno się przygotowała i też jest szansa, żeby wykręciła swoją rzuciłeczkę. Jest? Nie ma? Jest? Trzymam kciuki, żeby było. A jak ona za mnie? Robię i po nic nie bieganiu. Dokładnie. Dobra, teraz na spokojnie można. Ciśniemy dalej. Tutaj, proszę Państwa, standardowy sklepik. Jakby ktoś sobie czegoś zapomniał, jakiegoś koksu, czapek czy innych rzeczy. Idę popatrzeć. Idziesz popatrzeć? A jakieś chusty, nie chusty, czopki. No koszulki to masz w pakiecie, nie? W sumie A tu jakieś te żele, kremy, nie kremy. kominy są i te do numerków, nie? No. Zapraszam Was na prezentację pakietów. Mamy dwa, ale są takie same. Jedyną różnicą jest koszulka, którą ma Marta. Chcesz zaprezentować koszuleczkę? Poczekaj, muszę się tutaj z tym... To zaczniemy od prezentacji koszulki. Patrz, podobne kolory, nie? Do tej co na sobie. No to jakie, no, Takie ładne. tylko więcej tu niebieskiego chyba jest, nie? Dobra, uwaga. Koszuleczka long sleeve, Galaxy proszę Państwa, trochę. Galaxy. Pokaż z tyłu. I z tyłu mamy napisy. Napis rekordowa dziesiątka, no i swoje nazwisko możesz wydrukować, nie? Na koszulce. Tak jest. Dobra, lecimy. Co jest w środeczku tutaj? Proszę Państwa, makaron czarnecki. Proszę Państwa, kawusia. Proszę Państwa, o co to jest? Jakieś piwerko? Tak? No, piwo nealkoholickie O, z yerba mate. A nie, to nawet nie jest piwo, to jest yerba mate z marakują. fajnie. Będzie pite. Z tego. Żel energetyczny Makaron i wszystko. na spaghetti. Makaron na spaghetti też był. No i tutaj A nie, to jest inna kawa niż myślałam. Tutaj numer startowy, i torba. I to cały pakiet, bez jakichś zbędnych ulotek, bzdetów, nie wiadomo czego. Spoko. Same podstawowe, najpotrzebniejsze rzeczy. Idziemy się przebierać, rozgrzewać i wiecie, fokusować na bieg. Ostatnie słowo? Nie wiem. Piękne. Zaczyna się lekki stresik chyba.
I zapraszam już na relację z samego biegu, samego wydarzenia biegowego, z samej trasy. Jako że był to bieg dość szybki, bo to była rekordowa, szybka dziesiątka, to nagrywałem go kamerą na głowie. Podczas biegu nie komentowałem na żywo, gdyż biegłem na nieprzyjemnym tempie, co oczywiście zobaczycie zaraz w filmie. A tutaj, jak widzicie, już zaczyna się start mojej strefy. Ja ustawiłem się w strefie C, tak między zającami na 40 a 45 minut, bo celowałem oczywiście w około 43 minuty i nie chciałem przepalić początku. To też zobaczycie na filmie tutaj właśnie, na przykład jak co chwilę zerkam sobie na zegarek, sprawdzając, czy nie biegnę za szybko. Tak mniej więcej wyglądały moje pierwsze, nie wiem, kilometr, pierwsze 2 km, można powiedzieć, że co chwilę ten bieg z kontrolą tempa, żeby nie przepalić mocno na starcie. Cały bieg, poza tym, że był rekordowy z nazwy, ze względu na to, że padały w nim rekordowe czasy, no to w tym roku mógł się pochwalić również rekordową frekwencją na listach startowych. Przed nim było ponad 6000 biegaczy, a w samym wydarzeniu wystartowało już nieco ponad 5500. Warunki na trasie, jak i jej ukształtowanie sprzyjało szybkim wynikom, bo trasa niemalże w całości jest płaska, z naprawdę minimalnymi wzniesieniami czy spadkami. A na zewnątrz też pogoda dopisała, bo było delikatnie słonecznie, czyli można było sobie komfortowo biec na krótki rękaw, ale też nie było za gorąco, nie było takiej bardzo dużej patelni, żeby się po prostu przegrzewać podczas biegania, więc można powiedzieć, jeśli o to chodzi, to warunki były idealne. Osobiście bardzo się już cieszę z nadejścia wiosny, bo przyznacie chyba sami, że zima była w tym roku dość mocna, mrozu było dość dużo i takie widoki jak na tym biegu w Poznaniu właśnie podczas tej rekordowej dyszki, gdzie większość biegaczy startowała na krótko w promieniach słońca, no niesie uśmiech na usta. A też biega się komfortowiej jest takie słowo, bardziej komfortowo w takich warunkach, biega się o wiele przyjemniej, no i też łatwiej jest wykręcić lepsze czasy. I dobiegamy do pierwszej nawrotki na trasie, która była w okolicach 2 kilometra. Tutaj muszę się pochwalić, że dość dobrze weszły mi te pierwsze 2 kilometry, zgodnie z planem również udało mi się tempo utrzymać. Pierwszy kilometr na 4,18, drugi na 4,19, czyli wszystko tak jak miało być. No i też czułem się dość dobrze w tym momencie. Czułem siłę, czułem energię, ale miałem też świadomość, że trzeba było to tempo kontrolować na bieżąco, żeby te emocje za wcześnie nie poniosły. Dlatego dalej starałem się biec z zimną głową.
Na 3. kilometrze biegu znajdował się taki delikatny zbieg. Tutaj na filmie nawet go za bardzo nie widać, ale był ten zbieg. Po pierwsze było to odczuwalne na tempie, gdyż biegnąc z takim samym wysiłkiem widziałem po tempie, że było szybsze. O właśnie, kolejny raz sobie sprawdzałem tempo. No i tutaj trzeba było pilnować, żeby za bardzo tej nogi nie rozkręcić już na tym wczesnym etapie biegu, dlatego starałem się hamować. No nie tak mocno, ale widzicie właśnie, jak tutaj ludzie mi odchodzą, bo poczuli właśnie ten zbieg. A ja starałem się na spokojnie, z chłodną głową biec swoim tempem, mimo tego zbiegu, żeby nie przepalić tego tempa, bo praktycznie od początku wiedziałem, że wynik, który chcę osiągnąć, czyli poniżej 43 minut jest dla mnie osiągalny, ale muszę się mocno pilnować od samego początku biegu. A tutaj w okolicach końcówkę 4 kilometra, a początek 5 zaczęła się taka zwężka, ograniczenie szerokości jezdni do biegu i ciężko było utrzymać to tempo, była taka walka, tutaj można powiedzieć o każdy skrawek w przestrzeni, każdy próbował się ustawić no tak adekwatnie dla tego, co chciał wybiegać i ciężko było utrzymać założone tempo, bo po prostu biegło się tak, jak tłum pozwalał, co jest raczej normalne na biegach tego rozmiaru, ale za to po tej zwężce tutaj w tym momencie zaczęły się tory. Po lewej widać znacznik 4 kilometra, czyli widać, tu zaczynamy ten kilometr 5. Rozpoczęły się tory, a z torami zaczął się delikatny podbieg. Wiedziałem, że nie mogę na tym podbiegu zbyt mocno przycisnąć, nie mogę tutaj trzymać tego tempa, które trzymałem przed chwilą. Muszę delikatnie zwolnić, żeby po prostu zachować siły na dalszą część biegu. Planowałem się rozpędzić za mostem, ale tutaj już była ta chwila, gdzie zacząłem odczuwać pierwsze jakby oznaki zmęczenia, stąd postanowiłem, że będę trzymał to troszkę niższe tempo, a za chwilę się zobaczy. I dobiegam do półmetku biegu. Nie zrażam się wynikiem, który jest na tej tablicy obok pomiaru czasu, gdyż jest to wynik od startu biegu. Natomiast kontroluję swój czas. No i tutaj zauważam, że jestem jakieś coś koło 10 sekund za tym czasem, który chciałbym mieć, a też jestem po tym delikatnym podbiegu na kilometrze 5 właśnie, bo ten od 4 do 5 kilometra to jest kilometr 5, a po znaczniku 5 już jest 6, taka ciekawostka, ale tutaj też postanowiłem, że jako iż już jest to
druga część biegu, to zacznę delikatnie przyspieszać, zacznę to tempo nadrabiać, a też ten profil trasy w tym momencie już na to pozwala, więc przyspieszam kolejny kilometr, żeby tą drugą część biegu zrobić szybciej. Przynajmniej taki był plan. Tutaj czas na delikatną autoreklamę, bo zakładam, że jeśli jeszcze oglądacie ten film w tym momencie, no to interesują Was treści tego rodzaju, także zachęcam jak najbardziej do subskrypcji kanału. Dzięki temu pozwolicie mi się dalej rozwijać i pokazywać Wam więcej biegów jak ten, czy to w formie właśnie nagrania z kamery na głowie w przypadku tych krótszych biegów, czy też już z ręki w przypadku biegów dłuższych jak półmaraton, maraton, no i jakieś okazyjnie ultra od czasu do czasu. Ale dobra, koniec autoreklamy, biegniemy dalej. Tutaj już był ten moment, gdzie udało mi się przyspieszyć po kilometrze 5, tym troszkę wolniejszym. Udało mi się ten 6 zrobić nieco szybciej, ale też usłyszałem i podejrzewam, że sporo biegaczy dookoła mnie również usłyszało, że oddycham ciężej niż planowałem to robić. W tym momencie biegnie mi się ciężej, a i też niestety to tempo zaczęło spadać, zamiast przyspieszać jeszcze bardziej niż na tym poprzednim kilometrze. To tutaj tak naprawdę zaczęła mi się w głowie i w ciele taka delikatna walka o przetrwanie. Mimo że tam kogoś wyprzedzam, no to jednak to też są pewnie ludzie, którzy jak i ja mieli już problemy z bieganiem. Tutaj niestety też karetka po prawej, to zawsze jest nieprzyjemny widok na biegach, oby tego jak najmniej, a najlepiej to nigdy. Ale wracając do meritum, w tym momencie już dobiegam do kilometra 7 i tutaj zaczyna się robić ciężko dla mnie, zaczyna mi się ciężko biec. I tutaj już był ten taki ciężki odcinek biegu. Z jednej strony już widziałem jezioro, już wiedziałem, że jestem na Malcie, już wiedziałem, że jest to ta ostatnia prosta, no ale z drugiej strony wiedziałem, że ta ostatnia prosta ma niemalże 3 km. Starałem się już nie patrzeć na zegarek w tym momencie, bo wiedziałem, że raczej jestem poniżej tego tempa, które chciałem utrzymywać. Poza tym dalej biegło mi się ciężko. Była tak naprawdę tutaj walka o ustabilizowanie moich funkcji oddechowych, o ustabilizowanie oddechu, o ustabilizowaniu tętna raczej w
tym momencie już mowy nie było. Też jak widzicie na nagraniu po lewej, prawej stronie co jakiś czas mijałem jakichś biegaczy, którzy już szli, których prawdopodobnie również to tempo dzisiaj troszkę odcięło, dla nich również było za szybkie, ale tak sobie postanowiłem, że będę biegł do końca, będę walczył do końca, te 2 ostatnie kilometry szarpnę, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, może też wiecie, za chwilę mi przejdzie, dostanę jakiejś magicznej adrenaliny na ostatnich 2 kilometrach i troszkę przycisnę. O, a propos, tutaj już zaczyna się ten znacznik 8 kilometra minęliśmy, a zaczynają się te 2 ostatnie kilometry, o których wspomniałem. I troszkę się przemogłem, zacząłem doganiać biegaczy, którzy byli przede mną, zacząłem ich wyprzedzać, a wiadomo, kto biega, ten wie, że jak już jesteś na końcówce biegu i wyprzedzasz innych biegaczy, to troszkę tych sił się dostaje, troszkę tej dodatkowej energii się dostaje, więc w tym momencie już nie myślałem zupełnie o tym, jaki jest czas, jakim tempem biegnę. Skupiałem się raczej na tym, żeby biec, żeby przejść do przodu. O dobra, skłamałem was, sprawdzałem trochę tempo, ale to bardziej było takie zerknięcie na zegarek po prostu odruchowe niż realne przeliczanie tempa, bo jeśli dobrze sobie przypominam ten moment biegu, to naprawdę już mi nie zależało, jakie tempo wyciągnę. Jedyne co, to sprawdzałem, czy jest szansa na pobicie mojej życiówki, tych 43 minut 17 sekund, no ale też wiecie, jakie to są przeliczenia już na takim totalnym zmęczeniu, są one dość nieprecyzyjne, dlatego no jak widzicie cisnąłem, tutaj dobiegłem do 9 kilometra, no i postanowiłem, że będę cisnął, może a nuż się uda. A tutaj po prawej mieliście przykład kartki, która była jedną z bodajże 8, 7 odliczających dystans do mety, bo te kartki na końcu już były umiejscowione co 100 metrów. Dla mnie, przyznam, to było mocno deprymujące, bo już w głowie miałem to, że to jest ostatni kilometr i tak zaprogramowałem się na to, że po prostu będą znaczniki ostatniego kilometra, a tak znacznik co 100 metrów to też mi jakoś w głowie niekomfortowo się przez to robiło, no ale starałem się już dać siebie co miałem w baku, a tak naprawdę niewiele zostało. Jednak widziałem, że pokonuję ten kilometr szybciej niż kilometr 9, który był zarazem szybszy od kilometra 8, taka moja pokrętna matematyka, więc starałem się jeszcze przyspieszać, ale czułem nogi, czułem, że ciężko mi się oddychało i że niewiele jestem w stanie przyspieszyć, ale no starałem się po prostu utrzymać to tempo, którym biegnę. Jak widzicie, tutaj już kilka osób mnie mija, ja staram się desperacko rozpędzić, ale ciężko mi to wychodzi. Ciężko mi z tym idzie, dlatego no, starałem się tutaj już to tempo trzymać. I tutaj przede mną już ostatni wiraż do mety. Ja raczej nigdy nie robię takich mocnych finiszy na ostatnich 100-200 metrach, tylko po prostu staram się rozpędzać, jeśli mam jeszcze siły na ostatnim kilometrze
dwóch tak delikatnie. Stąd tutaj widać bardzo dużo ludzi, którzy mnie mijają i wpadam za chwilę na metę i niestety nie udało mi się pobić życiówki. Brakło mi 31 sekund do osiągnięcia wyniku, który chciałem osiągnąć, ale mimo wszystko jestem z niego zadowolony. Jestem zadowolony też z siebie, bo było to szybkie bieganie dla mnie. Dawno nie biegałem dyszek, to znaczy dawno nie biegałem dyszek tak, żeby lecieć pod kurek, a to jest naprawdę wspaniałe doświadczenie, którego mi brakowało. I cieszę się, że go podjąłem. Na pewno jeszcze będę chciał ten swój rekord na dyszkę zaatakować. Myślę, że stanie się to na jesień. Teraz raczej skupię się na tych biegach dłuższych, na tych, które lubię, takich jak półmaratony czy maratony. Możliwe, że jakiś nawet ultra wpadnie. Także raczej, tak jak powiedziałem, skupię się na tych biegach dłuższych. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie kanału, za wspieranie kanału. A jeszcze na koniec też nawiążę do Marty, która dzisiaj, to znaczy w tę niedzielę pobiła swoją życiówkę w Poznaniu, złamała pierwszy raz godzinę podczas biegu na 10 km, także jest to już taki czas, którym można się chwalić, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie i za wspieranie. Na razie, cześć!